Witam drodzy widzowie. Dzisiaj troszeczkę inny odcinek, a mianowicie zajmiemy się rekonstrukcją, budową repliki pruskiej szabli oficerskiej. Mało związane z drewnem, chociaż trzeba będzie zrobić do tego rękojeść drewnianą, a później pokryć skórą. Przygotowałem sobie tutaj troszeczkę ściągę na temat szabel, bo nie jestem jakiś kustoszem, znawcą białej broni z XIX-XX wieku. Taką szabelkę postanowiłem sobie zrobić. Do ozdoby oczywiście będzie to replika na ścianę, żeby im ładnie wisiała w salonie. Mam tutaj poszczególne części szabli, już Wam pokażę. Jest to jelec z szabli pruskiej, już wyczyszczony, jest to mosiąc. Proste czyszczenie, w domu to robiłem. Ocet, soda oczyszczona, razem to do garka mieszamy, tylko najpierw sodę, wrzucamy nasze mosiężne elementy i zalewamy octem, trochę wody i to samo pracuje, ładnie się czyści, świeci. Później troszeczkę polerkę, ale polerkę to będziemy robić na końcu. Tak to wygląda nasz jelec. Mamy tu jeszcze mosiężne do tego, zakończenie szabelki, kawałek rękojeści, to wszystko czyszczone w tym occie i sodzie, jak Wam mówiłem. Także takie części mam. Brakuje nam tylko głowni do tej szabli, czyli całej szabli tak naprawdę. Mamy tylko części dekoracyjne. Przygotowałem sobie ściągę, wydrukowałem z internetu, jak już mówiłem. Mam tu jakieś dane techniczne w nawiasie przybliżone. Długość całkowita 95 cm, 98 cm. W pochwie, no pochwy nie mamy niestety i nie będziemy mieli, chyba że coś wymyślę i w następnych odcinkach. Około 101 cm w pochwie. Suszyneczka. No co, gdzie chcesz iść, malutka? Połóż się. No jest ze mną suszynka, bo na podwórku, na polu, na dworze, jak to się mówi w Polsce w różnych częściach, pada śnieg. Kawusia też jest ze mną. Pada śnieg i po prostu nie chcę, żeby mi tam mokło wszystko, tak? Zostaw ten mikrofon. Ale i ten mikrofon przypasował. Nie wolno, sushi, nie wolno. Wiem, że się nudzisz, wiem. Długość głowni 83 cm, 83 cm, 85 cm. Szerokość głowni 19-24 mm. Z czego zrobimy głownię? Już Wam pokazuję. Mam taki kawałek płaskownika. Zwykły płaskownik metalowy, pokrzywiony. Trzeba będzie go wykrzywnić. To będzie cała nasza szabla. Jeszcze sobie go nie mierzyłem. Czyli 24 mm potrzebuję maksimum. No, będzie piękna szabelka. On ma tutaj 3 cm. Czyli jak trochę podoszczymy, pi razy drzwi będzie. Żeby tylko ładnie wyglądało na ścianie. Oczywiście nie będzie to broń do używania, bo ją poskładam tak, żeby ładnie wyglądała. No. I z tego płaskowniczka naszego, fajnie zakrzywione, nie wiem, czy ktoś sobie laskę zrobił, czy coś. Wygląda jak kawałek pierurochrona od uziemienia od ziemi. I z tego sobie musimy ...98 cm. Patrzę na tą ściągę, bo mówię, nie mam w ogóle 98 cm. To aż tutaj. To trochę pracy będzie. Musimy przede wszystkim wyprostować ten prostownik. Mam markera Mazaka. Z domu przyniosłem niezamrożony. Także elegancko linię robi kreseczki. Myślę, że ładnie wyjdzie ta szabelka. Od razu sobie zastrzegam, że nigdy tego nie robiłem. Nie bawiłem się, nie wiem jak się nawet nazywa ten ktoś, kto robi szable, ale pewnie zaraz sobie przypomnę. Rusznikarz? Rusznikarz to nie, ten z bronią jakąś palną. Płatnerze zajmują się robieniem szabli, ewentualnie kowale, także pobawimy się dzisiaj w płatnerza. BHP. Trochę w moich filmach. No jest się czego przyczepić. Dobra, tniemy, nie gadamy. Cześć sushi, bo tu będą teraz fajerwerki. .
To nam niepotrzebne. Pewnie się do czegoś jeszcze wykorzysta kiedyś. I co my tu mamy? Mamy nasze 98 cm. Krzywe to jak widać. Dobra, muszę to teraz troszeczkę naprostować. Ale nie będę się tutaj tłukł młotkiem. Po prostu w imadle się to, myślę, że naprostuję. No, dużo pracy mnie czeka, coś tak czuję. Nie będzie to takie proste. No ale na ścianie będzie fajnie wyglądać. Zajmie miejsce obok Mossina. To, co widzieliście przed chwilą na zdjęciu, to jest Mossin ciczebny. Oczywiście replika Mossina. Ciczebny z dwudziestolecia międzywojennego. Pod spodem pistolet skałkowy. Też jest to replika. Jest tam jakiś bagnecik. Jeśli lubię takie gadżety. Jak widzicie, prostuję. Czy to nam się uda bez tłuczenia w tego? I madełko spełnia, widzę, funkcję prostowania. Muszę sobie je mocniej przykręcić troszeczkę dalej. Ale sobie wymyśliłem zabawę, nie? Płatnerz. No nie chcę to tak się prostować. Chyba trzeba będzie to potraktować jednak młotkiem. Skręcone to jest. Jeszcze ciutkę dalej, bo się nie mieszczę. Jak to będzie krzywa szabla? Jak to będzie wyglądać? Dobra, to już mi na razie niepotrzebne. No, kawał płaskownika. Prostuje się. Jest to w miarę już prosto. Oczywiście przy kolejnej obróbce będziemy naszą głownię jeszcze prostować, bo trochę tego metalu ubędzie. Dobra, to na razie potrzebne i madełko też nie, ale sobie wymyśliłem zabawę. Już mnie to cieszy. No, suszynka się tam drapie. Dobra. No nie wygląda to najgorzej. Się wszystko później zrobi. Dobra. Tu będzie nasza rękojeść. Cała głownia ostrze. Dobra, biorę się za cięcie. Muszę to ładnie wyciąć. Muszę jeszcze wypuścić suszynkę, bo będą lecieć iskry. No idź, sushi. Idziesz? Nie chcesz iść, co?
Rozumiecie, o co chodzi. Jest? Jest. I to będzie nasza tutaj rękojeść od głowni. Dobra, nanosimy kolejne pomiary tutaj, zgodnie z danymi technicznymi. Długość mamy. Długość głowni 83 cm, 85. Tak nam to wyszło tutaj. Długość, no książkowo. Przybliżone oczywiście pomiary. Nie wiem, po co ja to składam, jak będziemy. Szerokość głowni u nasady. Tutaj. Dobra. Mamy parę milimetrów za dużo, nie szkodzi. Grubość głowni u nasady. Masa szabli to nas nie interesuje. Polerowana lub winklowana. Dobra, trzon. Tylko jeszcze mnie interesuje, ile ma mieć szerokości ostrze na końcu. Coś musimy innego wymyślić, bo nie podane tutaj jest, żebyśmy to ładnie zrobili. Ale nie szkodzi. Coś wymyślę. Także mamy już kształt naszej głowni. Taka będzie. Ładnie to zrobimy. Teraz wyszlifujemy cały nasz płaskowniczek. Wyszlifuję go i będziemy myśleć, co dalej. Tak się prezentuje. Ale się tu nakurzyło z tego czyszczenia tej rdzy. Dobra, muszę tu trochę ogarnąć. Teraz muszę zrobić linię ostrza. Ładnie ją równo zaostrzyć. Robię to od ręki, ale to nieistotne. I tak będziemy to później równać. A może i istotne, żeby to ładnie było równo. Dobra, się tutaj coś wspomożemy. Tylko muszę zobaczyć jeszcze na zdjęcie tej szabli, jak ona tutaj ma, dokąd ma przy głowni, znaczy przy rękojeści i jak wygląda tutaj za
szpic naszej głowni. Dobra, rozrysujemy sobie ostrze, żeby to ładnie równo było. I ona, widziałem w telefonie, ale się tu kurzy z tego. Widziałem w telefonie, że ma coś takie przez środeczek, ma takie głębienie. Nie wiem, jak to się nazywa fachowo, ale też by pasowało takie zrobić. Rozrysowane mniej więcej. Zajmiemy się teraz, ale się już ładnie świeci. No jeszcze dużo, jeszcze polereczka będzie, rękojeść, wszystko pomalutku. Dobra, do dzieła, nie ma co gadać. Także głównie już mamy. No teraz zostały mi wyciąć ten rowek taki przez środek szabli. Nie wiem, jak to się nazywa. Zaraz poczytam w internecie, to Wam powiem. Dobra, mniej gadania. Bierzmy się do wycinania. No powiem Wam, że nie jest to łatwa robota. No już troszeczkę widać efekty tej pracy. Naprawdę trzeba na pewno trzeba bardzo precyzyjnie do tego podejść. Głownia się już ładnie świeci, ale to jeszcze bardzo długa droga. Nie mam pojęcia, jak ten rowek tutaj wyciąć, tak żeby było ładnie. Ja to mam tutaj trochę krzywe ten płaskowniczek, w sensie krzywo, zaokrąglone, a tam widziałem, że ta pruska szabla jest prosta, no ale no, trudno. Jak się ktoś nie zna, to się nie będzie czepiał, a na ścianie będzie ładnie wyglądało. Mi się już podoba. Nie jest źle. No, dużo szlifowania bardzo. Kto by pomyślał, że w szopce szabelkę będę robił. Jeszcze pruską? Nie, sprawia mi to radość. Lubię takie zabawy, majsterkowanie. Rzucę Wam teraz z takiego widoku, bo niestety tutaj mam za blisko tych iskier opiłków spod flexa, spod tarczy. I cała ta kamera po prostu jest w opiłkach, a szkoda mi jej. Idą te tarcze jak woda. Tylko proszę się nie śmiać. Robię to pierwszy raz. Taką szablę. Mam możliwość, to sobie robię. Coraz lepiej to wygląda.
Ale jestem brudny. Jest tyle szlifowania. Ale efekt przyniosło. Fajne. Podoba mi się. Jeszcze wiadomo troszeczkę do dopracowania. No ale co, skupimy się teraz na rękojeści. Minęło kilka dni. Gębę umyłem, ogarnąłem tutaj. Zdecydowanie wolę robić z drewnem, w drzewie coś rzeźbić, projekty z drewnem. Nie syfi się tak, ładniej pachnie przede wszystkim, nie ma tego kurzu, pyłu. Mam taką rączkę, kiedyś robiłem na tokarce do dłuta. Przerobimy ją na rękojeść do naszej szabli. Nie ma znaczenia co to za drewno, gdyż i tak to będzie pokryte skórką i później zrobimy jakiś miedziany oplot, tak jak to na zdjęciu widziałem tych szabel pruskich. Także działamy. Także z tego sobie przerobię na rękojeść. I co teraz muszę zrobić? Pilnikami to musi pasować tu. To jest od szpienia od przodu głowni, od rękojeści. I to musi pasować tu. Także bierzemy się za piłowanie. Fajnie to już dopracowałem. Nie czyszczę te rękojeści. Zobaczcie, jak się to będzie prezentować. Na to oczywiście skóra. Mam czarną skórę, także na to pójdzie skóra i oplot miedziany, jak już mówiłem wcześniej. Że mamy zrobiony nasz szpieniek. Teraz co? Musimy go usadowić tutaj na naszej głowni. Potrzebujemy ten element dekoracyjny. Hop. Trochę się rozpękło to wszystko. Jak już mówiłem, nie jest to takie proste. Popękało to wszystko po wierceniu, ta rękojeść nie szkodzi. Damy klej do środka na ciepło i powinno się to trzymać. Później to nabijemy, zrobimy skórkę, na to wytniemy i reszta część rękojeści. Troszeczkę mi to tutaj nie podpasowało. Muszę to jeszcze poprawić. Jeszcze jest dużo do ucięcia. Muszę dać wyżej.
I gra. To musimy troszeczkę wykrzywić to na końcu, ale jest i tak już super. No, myślę, że możemy wklejać pomału to. Jest ok, jest super. Jak widzicie, klej zapełni nasze dziurska, to co wypięło. I tak będzie na to skórka nałożona, to będzie ładnie. Mówię, to jest tylko atrapa na ścianę. Myślę, że nikt nie będzie tym walczył. Chyba że jakiś szlachcic się znajdzie. Dobra, mniej więcej mam wszystko spasowane już. Teraz robimy taki patent. Mykens taki. Muszę wyciąć tą skórę ładnie, żeby skórę czarną. Także ja sobie całą rękojeść owijam taśmą klejącą. Tak równiutko. No w miarę równiutko. Bo musimy sobie zrobić. Co musimy sobie zrobić? No wzór, żeby skórę wyciąć. Tu z dołu jeszcze mi tam troszeczkę nie poszło. Także ugnieciemy. Teraz cały patent polega na tym, że tu od dołu musimy to rozciąć. I wtedy mamy wzór. Na skórkę go naniesiemy. I sobie to wytniemy. I powinno nam to super pasować.
I to nam się tu zgrywa ładnie. Powiedzmy, że ładnie. Będzie pięknie. Patyczek jakiś, gdzieś tu były patyczki. On jak wyschnie, to jest bezbarwny. A skórka się będzie trzymać. Smarujemy. Wszystko się dopracuje. Tutaj od razu nadmiar zetrzemy z tej dekoracyjnej, z tej obręczy mosiężnej. Dobra. I dobra. To do wyschnięcia odstawiamy. Niech sobie ten klej wyschnie. Przygotujemy dekorację jakąś miedzianą. Znalazłem 3 miedziane przewody. Podczyszczę je trochę papierkiem ściernym, ale jakiś stary sobie znajdę ten papierek. Znaczy stary. Bardziej zużyty, bo do tego szkoda nowego. I każdego jednego teraz sobie przelecę. Jeden. Co następuje teraz? Z tego miedzianego drucika to muszę Was oddalić troszeczkę. Wkręcę sobie tutaj te 3 końcóweczki w imadełko. Zrobię taki ładny splot warkoczowy, co później owiniemy o naszą rękojeść, tą skórzaną skórę, skórzaną skórę. Tą skórę, cośmy przyklejali do rękojeści, owiniemy ładnie tym łańcuszkiem miedzianym. Dosyć ciasno, żeby to się trzymało.
Także tak się dekoracja nasza na rękojeść prezentuje. Taki splocik. O, coś nie chcę wyostrzyć. Teraz potraktujemy go troszeczkę młotkiem, żeby go spłaszczyć. Uwaga, będzie się tłukł. No i dobra, wpakujemy tam kleju. Wpierdzielimy tego czpienia. No, troszeczkę mi się to zdupiło. Także moi drodzy, metodą prób i błędów, nie mówię, że było łatwo, tak to wygląda. Oczywiście została jeszcze polereczka do tego zrobić, ale już mi się dzisiaj nie chce. Na pewno ją wypoleruję, wyczyszczę z tego kleju, żeby się ładnie prezentowała na ścianie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapki, subskrybujcie mój kanał, pomaga mi to rozwijać mój kanał. Dziękuję za oglądanie, pozdrowienia z szopeczki, kolejna inspiracja skończona. Pozdrawiam, cześć.